Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Stany zapalne oczywiście są naturalną właściwością fizjologiczną naszego organizmu, będą pojawiać się w przypadku różnego rodzaju infekcji, czy to wirusowych, bakteryjnych, w przypadku nowotworów, ale też choćby urazów mechanicznych. I w tym odcinku chciałbym omówić ciekawe sposoby mierzenia stanów zapalnych. Zaczynając od takich bardzo oczywistych, które przynajmniej mam nadzieję, większość osób wykonuje regularnie, jeśli chodzi o badania laboratoryjne, przechodząc przez takie mniej oczywiste, aż absolutnie nieznanych, które między innymi będą wynikać z morfologii. Są to wskaźniki, które można samodzielnie policzyć, które będą pokazywać subkliniczne stany zapalne. To wszystko oczywiście będzie przydatne, po pierwsze, żeby wiedzieć, jaki jest stan naszego organizmu, ale też w wielu przypadkach będzie w stanie pomóc po prostu z diagnostyką. Jeśli nie do końca jesteśmy pewni, co się z nami dzieje, dlaczego jest jakiś stan zapalny, to używanie różnego rodzaju tych wskaźników może nam pomóc określić przyczynę tego problemu. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto zacząć, jak zawsze, od odrobiny podkładki teoretycznej, mianowicie na czym polegają stany zapalne oraz czym są białka ostrej fazy, ponieważ wiele z nich będziemy omawiać w tym odcinku oraz ich użyteczność właśnie w diagnostyce. W momencie, w którym zaczyna się inicjacja, czyli właśnie to rozpoczęcie stanów zapalnych czy reakcji zapalnej, na miejsce trafiają przede wszystkim neutrofile na początku. Czyli te nasze najbardziej liczebne leukocyty czy białka krwi, one stanowią mniej więcej od 40 do 70% liczebności wszystkich leukocytów. W następnej kolejności często parę godzin później będą pojawiać się na miejscu monocyty, one będą przemieniać się w makrofagi. W dalszej kolejności będą pojawiały się limfocyty T, limfocyty B, komórki dendrytyczne będą się pojawiać, one będą syntezować antygeny, żeby przekazywać je limfocytom, aby one produkowały z kolei przeciwciała i oczywiście też w zależności od schorzenia, o którym będziemy mówić, i bazofile i eozinofile mogą pojawiać się na miejscu. Tak mniej więcej wygląda pi razy drzwi ogólna kolejność pojawiania się leukocytów na miejscu zbrodni, czyli tam, gdzie pojawiają się stany zapalne. Co się dzieje w momencie, w którym właśnie te leukocyty pojawiają się na miejscu? One oczywiście zaczynają walczyć będą walczyć z różnymi patogenami albo kłopotami, które mogą się pojawić. Jeśli oczywiście będziemy mieli do czynienia choćby z infekcją bakteryjną albo nawet uszkodzeniem tkanek, to neutrofile, monocyty, makrofagi, one będą produkować całe mnóstwo różnego rodzaju, nazwijmy to, związków, które będą unieszkodliwiać albo patogeny, albo będą pozbywać się tego gruzu w postaci martwych komórek, jeśli zostały one uszkodzone. Ten proces oczywiście, czyli właśnie stan zapalny, on jest bardzo pożądany z punktu widzenia układu odpornościowego. Natomiast kłopot polega na tym, że w momencie oczywiście, kiedy on będzie dłużej trwał, będzie dochodziło do trwałego na przykład między innymi uszkodzenia tkanek. Jeśli będziemy choćby mówić o chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, to w momencie, w którym właśnie stany zapalne utrzymują się dłużej, będziemy mieć nadmierną aktywność osteocytów, czyli tych komórek kościogłównych, czyli one po prostu, te stany zapalne będą właśnie powodowały przyspieszony rozpad kości, masy kostnej. Tym samym oczywiście zapobieganie powstawaniu takim stanom zapalnym albo ich przedłużeniu jest jak najbardziej pożądane z punktu widzenia jakby terapeutycznego. I właśnie tak jak sobie mówiliśmy, leukocyty będą produkować różnego rodzaju związki, takie jak choćby reaktywne formy tlenu, ale też różnego rodzaju enzymy proteolityczne, jak to się ładnie nazywa, które będą rozpuszczać różnego rodzaju białka, takie jak między innymi kolagen, takie jak elastynę. I tym samym, tak jak mówiłem, w momencie, w którym te stany zapalne są przedłużone, dochodzi po prostu do uszkodzenia. I oczywiście to uszkodzenie też będzie tyczyło się choćby takich naszych klasyków jak miażdżyca, tak? Czyli jeśli będziemy mieć makrofagi mają to do siebie, że one będą produkować całe mnóstwo różnego rodzaju związków prozapalnych, to będą prostaglandyny, interleukiny, między innymi interferon, nie wszystkie one są prozapalne, ale makrofagi są dosyć aktywne, jeśli chodzi o produkcję całej gamy związków. Ale zanim zagalopuję się z opisem tych wszystkich markerów stanów zapalnych, chwila przerwy dla sponsora tego odcinku, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Jeśli ktoś nie zna, Mięsna Paczka jest dostawcą certyfikowanego mięsa z polskich hodowli, gdzie hodowla odbywa się po bożemu, czyli w naturalny sposób, bez żadnych boosterów wzrostu, antybiotyków i tym podobnych. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na ich stronę, wybieramy sobie paczkę, która nam pasuje, albo kompletujemy własną, wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona i
Punkt trzeci, cieszymy się po prostu szybką dostawą takiego mięska. Ono jest świetnie zabezpieczone warstwą izolacyjną, zmrożone suchym lodem, więc można bezpośrednio przełożyć je do lodówki i wyciągać wtedy, kiedy mamy ochotę po prostu coś ugotować albo skonsumować. I również warto wiedzieć, od 7 sierpnia Mięsna Paczka rozszerzyła ofertę o łososia atlantyckiego z certyfikatem Eko. Dosyć długo tam były testowane różnego rodzaju opcje i w końcu właśnie ten najlepszy łosoś wygrał ten cały konkurs i właśnie o niego została rozszerzona oferta Mięsnej Paczki. Od 7 sierpnia można już właśnie tego łososia zamawiać. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze w Mięsnej Paczce, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki piękne jeszcze raz za sponsorowanie tego odcinka Mięsnej Paczce i lecimy dalej. A że nasze ciało oczywiście uwielbia homeostazę i nie chce, żeby stany zapalne trwały zbyt długo, to w momencie, w którym te leukocyty na potęgę zaczynają produkować różnego rodzaju te związki prozapalne, między innymi cytokiny, to będzie interleukina choćby 1, interleukina 6, czynnik martwicy nowotworów alfa. Te cytokiny trafiają do wątroby. Przede wszystkim w wątrobie właśnie będą pobudzać hepatocyty, czyli komórki wątroby do produkcji białek ostrej fazy. I właśnie oczywiście zaraz sobie opiszemy, jakie są te rodzaje tych białek ostrej fazy i też oczywiście nie wszystkie opiszę szczegółowo, bo też nie ma to sensu. Niektóre są bardzo specyficzne dla konkretnych chorób. Niemniej właśnie produkcja tych białek ostrej fazy będzie stanowiła swoistą równowagę dla tych przedłużonych stanów zapalnych, ponieważ te białka ostrej fazy będą starały się ograniczyć te stany zapalne, ograniczyć te zniszczenia. Więc przede wszystkim właśnie będą starały się ograniczyć rozmiar tych stanów zapalnych, mogą unieszkodliwiać różnego rodzaju toksyny, będą regulować krzepliwość krwi i między innymi ograniczać uszkodzenie tkanek, więc taka jest ich ogólnie funkcja. Niemniej właśnie istnienie, wytwarzanie tych białek ostrej fazy, czyli tak naprawdę białek, które będą markerami stanów zapalnych, jest dla nas bardzo istotną informacją, że coś nie tak dzieje się w organizmie i w zależności właśnie od rodzaju białek ostrej fazy, ale nie tylko ich, będziemy w stanie określić, co może być potencjalnie przyczyną naszych kłopotów. Jak mówiłem, białek ostrej fazy jest wiele i nie ma sensu tak naprawdę oczywiście używać większości z nich, ponieważ będą one używane tylko w przypadkach jakichś konkretnych chorób albo grup problemów, które nie dotykają tak naprawdę większości osób, ale oczywiście wspomnę o nich przynajmniej po to, żeby właśnie mieć świadomość tego, jak mogą one, jak wiele z tych białek ostrej fazy może pomagać w określaniu przyczyny kłopotu. Więc oczywiście będziemy mieć na przykład takie białka ostrej fazy jak haptoglobina, ona najczęściej jest używana, kiedy będziemy mówić o procesach hemolytycznych, czyli rozkładu czerwonych krwinek, czy nadmiernych oczywiście procesach hemolitycznych w organizmie, ale też jest bardzo dobrym markerem, który będzie nam mówić o ciężkim uszkodzeniu wątroby. Będziemy mieć ceruloplazminę, to jest bardzo specyficzne białko ostrej fazy, ono jest używane przede wszystkim, ponieważ będzie odpowiedzialne za transport miedzi właśnie w diagnozowaniu chorób, które są powiązane z gospodarką miedzi, czyli będzie to klasyk jak choroba Wilsona, u dzieci to może być choroba Menkesa, oczywiście wtedy też robi się też inne badania, ale to jest no właśnie jedno z takich podstawowych białek. Będziemy mieć białka dopełniacza C3, C4, to takie starsze markery, ale pomagające ustalić, czy mamy potencjalnie kłopoty z chorobami autoimmunologicznymi. Będziemy mieć białka takie alfa-1 antytrypsyna. One będą nam mówić o potencjalnie utracie białek w jelitach albo też w jakichś cięższych stanach zapalnych. Będziemy mieć alfa-2 makroglobulinę, ten marker z kolei może nam mówić czy pomaga w diagnozowaniu zespołów narczycowych, też kłopotów z wątrobą, kłopotów z jelitami. Będziemy mieć alfa-1 kwaśną glikoproteinę, ten marker również może być używany między innymi choćby w zespole narczycowym. Także to tylko parę takich, czy garść informacji, żeby pokazać właśnie ile tych potencjalnie białek ostrej fazy jest i oczywiście wszystkie je można sobie robić, czy można je badać wszystkie, pójść do laboratorium, nawet zrobić to prywatnie. Natomiast oczywiście te najbardziej praktyczne, najbardziej uniwersalne białka ostrej fazy zaraz sobie omówimy oraz inne przydatne markery stanów zapalnych. Teraz oczywiście, jeśli chodzi o markery, które rzeczywiście są często robione, trzeba zacząć oczywiście od wzmianki honorowej, czyli odczyn Biernackiego, czyli popularne OB.
Natomiast ja mam cały odcinek tutaj odczynie Biernackiego. Nie bez powodu nazywa się Wielka iluzja diagnostyki stanów zapalnych, ponieważ odczyn Biernackiego tak naprawdę jest markerem, ja to omawiam szczegółowo dlaczego, którego nie da się w żaden sposób ładnie ustandaryzować. Ten marker jest dosyć kapryśny, jeśli chodzi o to, co pokazuje, to znaczy może pokazywać wyższe wartości, nawet kiedy stany zapalne nie będą występować. Jest czasami trochę dziwne właśnie z tego powodu, jeśli są komuś zalecane, albo ktoś robi sobie właśnie markery stanów zapalnych, ale jest tylko odczyn Biernackiego wykonywany. Bo no właśnie, odczyn Biernackiego będzie się różnić w zależności oczywiście od płci, natomiast najczęściej jest to oczywiście uwzględniane w badaniach, przy badaniach laboratoryjnych, ale jego wynik może różnić się w zależności od poziomu cholesterolu. Przy poziomie cholesterolu powyżej 260 on dosyć mocno jest podbity, nawet jeśli nie ma żadnych stanów zapalnych, będzie różnić się w zależności od poziomu albumin w organizmie, w zależności od poziomu m.in. fibrynogenu, w zależności od kształtu erytrocytów. W przypadku wieku, im człowiek starszy, najczęściej tym wyższy jest odczyn Biernackiego. Znowu, nawet jeśli stany zapalne nie występują, innymi słowy, jakby liczba tych potencjalnie czynników, które wpływają na wypaczenie odczynu Biernackiego jest naprawdę duża, więc czy warto? Moim zdaniem nie warto, chociaż ja lubię robić odczyn Biernackiego w parze, no właśnie, z następnym markerem. Markerem tym jest białko reaktywne C. Jest to, bym powiedział, chyba najpopularniejszy marker, albo przynajmniej gdzieś tam na równi z odczynem Biernackiego, który jest rutynowo wykonywany. Białko reaktywne C jest oczywiście fantastycznym markerem. Można go wykonywać razem z odczynem Biernackiego, ponieważ wtedy, jeśli białko reaktywne C będzie podwyższone, a odczyn Biernackiego również, to przynajmniej wiemy, że jest zazębienie między tymi markerami. Jeśli odczyn Biernackiego wychodzi wysoko, białko reaktywne C wychodzi nisko, to jest bardzo mała szansa, że stan zapalny rzeczywiście istnieje i raczej wtedy właśnie podbicie tego poziomu odczynu Biernackiego jest wynikiem działania któregoś z tych czynników zakłócających nasze odczyty. Natomiast białko reaktywne C, tak jak mówiłem, jest bardzo fajnym markerem. One jest produkowane przez właśnie hepatocyty, czyli komórki wątroby, mniej więcej parę godzin, się szacuje 4-6 godzin po wystąpieniu jakiejś infekcji albo uszkodzenia tkanek. Te poziomy podwyższone będą się utrzymywać do 48 godzin i oczywiście jeśli jakaś infekcja czy uszkodzenie tkanek trwa więcej dni, to też oczywiście więcej dni będzie się utrzymywał sam ten marker na wyższym poziomie. Natomiast jeśli sama infekcja, sama przyczyna została usunięta, to wtedy najczęściej po 7, 10, 14 dniach białko reaktywne C wraca do normy. Oczywiście w przypadku różnego rodzaju choćby chorób autoimmunologicznych, jak wspominałem, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, odczyty tego białka reaktywnego C będą utrzymać się na bardzo wysokim poziomie bardzo długi czas i oczywiście będzie to korelować najczęściej z dolegliwościami, które będą odczuwały osoby, które cierpią na tą chorobę. CRP jest w stanie wykrywać i ostre, i oczywiście i przewlekłe stany zapalne, natomiast generalnie stężenie tego białka wykrywane w tym teście będzie sięgało od 10 mg na IT do 1000. Natomiast właśnie przechodzimy do trzeciego markera stanów zapalnych. Białko reaktywne C ma swojego bardziej seksownego, przystojnego, inteligentnego kuzyna, którym jest białko HSCRP, czyli High Sensitivity, czyli białko CRP o wysokiej wrażliwości. I nie bez powodu znajduje się tam wysoka wrażliwość w tej nazwie, ponieważ będziemy mówić tutaj o białku, które będzie już wykrywane w stężeniu od 0,5 mg na IT do 10 mg na IT. Innymi słowy, jest w stanie wykrywać nawet subkliniczne, czyli jakby nie takie właśnie oczywiście wykrywane stany zapalne przy pomocy takich markerów, choćby jak CRP czy odczyn Biernackiego, ale jest w stanie wykrywać właśnie subkliniczne, czyli takie niewielkie stany zapalne. Dlatego jeśli ktoś ma ciut więcej pieniążków, zawsze lepiej zamiast CRP zrobić sobie HSCRP. No niestety, pieniążki to jest, nie oszukujmy się, jak to Batman zawsze twierdził, jedna z mocy superbohaterów i jest to rzeczywiście przydatne. Bo jeśli chodzi na przykład o ceny, to białko, to właśnie OB, odczyn Biernackiego, ono kosztuje najczęściej paręnaście złotych, białko reaktywne CRP kosztuje mniej więcej, w zależności oczywiście od miasta, laboratorium, bla, 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 okolice 20 zł, natomiast to HSCRP, białko CRP o wysokiej wrażliwości, to już będzie od 35 do 50 czy 60 zł. Natomiast białko HSCRP jest przynajmniej rutynowo zalecane w momencie, w którym będziemy pilotować, monitorować różnego rodzaju takie stany podwyższonego ryzyka, czyli na przykład osoby po udarach, czy które mają zwiększone ryzyko udarów, czy zawałów, czy po zawałach. Natomiast oczywiście nie trzeba czekać na
takie stany, żeby po prostu monitorować sobie stany zapalne właśnie tym markerem. Tak jak mówiłem, jest on w porywach nawet 20 razy, po prostu przeliczając sobie wykrywalność, 20 razy wrażliwszy niż zwykłe białko CRP. Innymi słowy, jest to bardzo ciekawy marker. Kolejny marker to jeden z tych nieoczywistych, ale bardzo, bardzo przydatnych. Natomiast trzeba tutaj odrobinę zaradności, żeby go zmierzyć, bo nie jest to marker, który bezpośrednio można sobie zlecić, czy zlecić jego zrobienie w laboratorium, trzeba go samemu policzyć. Nie można go policzyć bardzo łatwo i stąd mówię, że jest to marker nieoczywisty, ponieważ można go obliczyć z morfologii. Ten marker nazywa się stosunek neutrofilii do leukocytów. Siema, jak coś to Bartek się pomylił i chodziło o stosunek neutrofilii do limfocytów, nie leukocytów. Czyli to jest po prostu marker, w którym dzielimy neutrofile przez całkowitą liczbę leukocytów. I właśnie po to była nam ta podkładka na początku potrzebna, żeby właśnie zrozumieć mniej więcej, co się dzieje w organizmie, dlaczego na przykład może być więcej neutrofilii. Natomiast znowu, to jest oczywiście temat jeszcze na osobny filmik, że samej morfologii mniej więcej można już sobie, w zależności od tego, ile będzie mieć neutrofilii, ile będzie mieć limfocytów, można próbować odczytać, czy mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, czy mamy do czynienia z infekcją wirusową i oczywiście są ładne badania, które to pokazują. Natomiast wracając, możemy sobie właśnie obliczyć stosunek neutrofilii do leukocytów. Jest to marker, który jest w zaryzykowym stwierdzeniu dosyć szeroko opisywany w literaturze, natomiast do tej pory nie jest oczywiście absolutnie używany, przynajmniej takie jest moje doświadczenie w naszej medycynie mainstreamowej i nawet mniej mainstreamowej. Natomiast, tak jak mówiłem, można go policzyć bardzo łatwo, jest to po prostu tak, trzeba podzielić neutrofile przez leukocyty, gdzie leukocyty oczywiście to są wszystkie nasze białe krwinki, tak to może być ujęte, neutrofile to jest ta nasza najbardziej liczna grupa leukocytów. I teraz, do czego jest używany ten marker? Ten marker może być używany do określania stanów zapalnych, zarówno subklinicznych, czyli takich bardzo niewielkich, które zwykłymi metodami może nie będą wykrywane, czyli na przykład ktoś mówi, że moje białko reaktywne CRC, czyli to CRP jest bardzo niskie, więc nawet nie ma żadnych stanów zapalnych, ale właśnie może ono nie jest wystarczająco czułe. Może trzeba by zrobić badanie HSCRP, albo zrobić sobie właśnie obliczyć wskaźnik neutrofilii do leukocytów, żeby zaobserwować, że coś się dzieje. Nie ma do tej pory takiej, bym powiedział, przepięknej standaryzacji tych wyników, ponieważ one oczywiście mogą się różnić, tak jak mówiłem, w zależności od tego, z jaką infekcją będziemy mieli do czynienia. W momencie, w którym na przykład ktoś cierpi na parę chorób, to też może jakoś wypaczać ten wynik, natomiast ogólna kategoryzacja tych wyników będzie wyglądać mniej więcej tak. Jeśli ten wskaźnik będzie wynosić od 1 do 2, to generalnie będziemy mówić o stanie poprawnym. Tak? To znaczy nic tam specjalnie nie dzieje się w organizmie. W niektórych badaniach ujmowano to od 0,78 nawet tak bardzo dokładnie. Też oczywiście, jeśli ktoś chce, może sobie tak obliczyć. Od 2 do 3 przyjmuje się, że są niewielkie stany zapalne, ale znowu nawet nie jest to w każdym badaniu podkreślane. Niektóre badania przyjmują, że w ogóle szerszy przedział od 1 do 3 jest ok. Natomiast tak dla bezpieczeństwa 1-2 jest ok, 2 do 3 jest czyli coś tam się dzieje, ale nic niewielkiego, właśnie taki subkliniczny, stan zapalny. Jeśli chodzi o wartości od 3 do 5, ewidentnie mamy już do czynienia z jakimś podwyższonym stanem zapalnym. Potem mieć wartości od 5 do 9, to znaczy, że rzeczywiście te stany zapalne są bardzo mocne, bardzo często może być to właśnie wynik między innymi nowotworów. W wartościach powyżej 9 to najczęściej będziemy mieli do czynienia z sepsą albo u krytycznie chorych pacjentów. Generalnie jeśli takie wartości są niespotykane u zdrowych osób, którym nic się nie dzieje. Więc jest to 4. marker i jeszcze raz jest bardzo przyjemny, bo można go sobie samodzielnie policzyć. Kolejnym wskaźnikiem, 5. już jest stosunek. Znowu jest to nie jakiś jeden odczyt, tylko stosunek białka reaktywnego C do albuminy. Jest to wskaźnik, który się nazywa właśnie z tego powodu CAR czy CAR. Tak? I białko reaktywne C już sobie omówiliśmy, wiem, że pokazuje stany zapalne, ale co z albuminami? Albuminy to są oczywiście jedne z tych 3 naszych głównych frakcji białek, które będą znajdować się w krwiobiegu. Poziom albumin będzie obniżony w przypadku między innymi właśnie stanów zapalnych. Oczywiście może to być też odwodnienie, może być niedożywienie, to jest szczególnie zbyt niska konsumpcja białka, natomiast powiedzmy z tych wszystkich przypadków dużo częściej będzie właśnie
obniżony w przypadku stanów zapalnych. Tutaj będziemy po prostu sobie dzielić białko reaktywne C, czy poziom białka reaktywnego C przez poziom albumin. I tutaj jeszcze warto sobie dodać, bo trzeba zauważyć, że jest to drugi marker pod rząd, który sobie omawiamy, który jest stosunkiem jednej wartości do drugiej. I ogólnie w medycynie uważam, że różnego rodzaju właśnie wskaźniki, takie współczynniki są niesamowicie pomocne, bo dwie wartości najczęściej dużo lepiej tłumaczą potencjalnie dany stan niż jedna wartość. Oczywiście przykładów na to mogą być setki, tak? Jeśli choćby w pierwszym odcinku, który nagrałem na kanale, pokazywałem po prostu na całym mnóstwie badań porównawczych, dlaczego lipoproteina LDL jest absolutnie nonsensownym markerem, który ma prognozować występowanie incydentów układu sercowo-naczyniowego. Tak samo całkowity cholesterol. Ale jeśli zaczynamy już mierzyć sobie różnego rodzaju współczynniki, czyli na przykład będziemy mieć choćby stosunek lipoproteiny HDL do LDL, czy nie wiem, całkowitego cholesterolu do HDL, całkowitego cholesterolu do LDL, każdy z tych współczynników będzie działać dużo lepiej niż osobno całkowity cholesterol czy osobno poziom całkowitej lipoproteiny LDL. Oczywiście potem omawialiśmy sobie dużo ciekawsze też współczynniki, takie jak choćby właśnie triglicerydy do HDL czy cholesterol resztkowy. Jeśli mamy do czynienia z więcej niż jedną wartością, jeszcze raz będzie nam to lepiej mówić potencjalnie a propos jakiegoś większego wycinka tego, co się dzieje w organizmie. I teraz, jeśli chodzi o wartość, jaką mamy skalę normatywną. Jeśli ten stosunek białka reaktywnego CRP do albuminy będzie wynosić 1/10 i mniej, przyjmuje się, że po prostu nic tam się specjalnie nie dzieje w organizmie, nie ma specjalnie stanów zapalnych. Od 1/10 do 0,5, jeśli chodzi o wartości, to będą to jakieś stany zapalne o ograniczonym do średnim zasięgu, w zależności oczywiście tego, czy będziemy znajdować się na początku tego przedziału, czy na końcu. Im wyżej oczywiście, tym wyższe stany zapalne oraz na końcu będziemy mieć wartości powyżej 0,5. W tym przypadku będziemy mówić już o ciężkich stanach zapalnych i oczywiście im wyżej, tym gorzej. I ten marker ogólnie używa się najczęściej, jeśli już się go oblicza, do właśnie obliczania ryzyka czy szacowania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego albo przy nowotworach. Natomiast ponownie jest to całkiem sympatyczny marker, który można sobie samodzielnie obliczyć. Szóstym markerem będzie fibrynogen. Fibrynogen, jeśli ktoś regularnie ogląda odcinki, był omawiany jako jedna z takich, bym powiedział, gwiazd odcinka, gdzie omawiałem badania, które warto regularnie robić profilaktycznie. I akurat fibrynogen nie bez powodu wymieniałem jako badanie, które jest rutynowo pomijane przez praktycznie wszystkich, a nie powinno być, bo pełni ono bardzo ważną funkcję. Jeśli by patrzeć na przyczyny powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego, to na przykład różnego rodzaju incydenty zakrzepowe występują dużo częściej ogólnie niż innego rodzaju kłopoty. Tak? Czyli na przykład cholesterol jest jakimś czynnikiem, który będzie sprzyjać powstawaniu chorób układu sercowo-naczyniowego, natomiast bardzo nikłym w porównaniu do innych czynników. I właśnie jednym z takich czynników będzie fibrynogen. I fibrynogen jest białkiem ostrej fazy. Czyli my już wiemy generalnie, jeśli pojawia się infekcja jakaś, czy pojawia się uszkodzenie tkanek, różnego rodzaju właśnie leukocyty będą produkować, w tym przypadku przede wszystkim interleukinę 6. Ta interleukina 6 mówi hepatocytom, czyli komórkom wątroby, że coś się dzieje nie tak i uwaga, fibrynogen jest produkowany w większej ilości. I teraz, co musimy wiedzieć o fibrynogenie? Fibrynogen ogólnie jest białkiem, który będzie odpowiadać za krzepliwość. W hematologii mamy całą taką przepiękną kaskadę po prostu krzepnięcia, która będzie polegała, że na początku będziemy mieć oczywiście w uproszczeniu taki czynnik X, potem będziemy mieć przekształcanie go w czynnik XA, potem będziemy mieć protrombinę, potem ta protrombina będzie przekształcana w trombinę, trombina będzie właśnie z kolei przekształcać fibrynogen w fibrynę, a fibryna na końcu jest tym białkiem, które będzie po prostu powodować krzepnięcie. To jest taka przepiękna, szalona kaskada i swoją drogą właśnie na każdym praktycznie poziomie tej kaskady może dojść do różnego rodzaju mutacji, które też będą wpływać bezpośrednio na krzepnięcie. Wiemy, że w takim razie, że właśnie trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, fibryna będzie sprzyjać powstawaniu zakrzepów. I teraz, jeśli stany zapalne podbijają fibrynogen, to generalnie stany zapalne bezpośrednio będą zwiększać krzepliwość krwi. Tak możemy sobie to obrazowo wytłumaczyć. Dlatego automatycznie, moim zdaniem, chyba że oczywiście finanse są jakimś
czynnikiem, który będzie świadczył przeciwko robieniu tego badania regularnie, ale jeśli z tych tańszych markerów na przykład wyjdzie Ci coś, czyli na przykład zrobisz sobie badanie białka reaktywnego C, czyli to CRP albo HSCRP i tam Ci wyjdzie podwyższony marker stanów zapalnych, no Boga zawsze zrobić fibrynogen. Bo jeśli fibrynogen wychodzi podwyższony, to znaczy, że automatycznie tam zaczyna się no właśnie zwiększona krzepliwość krwi. I to jest tylko oczywiście kwestia czasu, jeśli ten fibrynogen będzie się utrzymywać na wysokim poziomie, aż dojdzie do właśnie, jak się mówi ładnie, tego incydentu układu sercowo-naczyniowego i no niestety nie będzie to przyjemne. Więc oczywiście jeśli masz taką możliwość, polecam zawsze robić sobie badanie regularnie fibrynogenu. Bo jeszcze raz, możemy sobie to na koniec obrazowo podsumować. Stany zapalne, podwyższony fibrynogen, podwyższona krzepliwość krwi i podwyższone ryzyko powstawania zakrzepów. Marker numer 7 to ferytyna. Ferytyna oczywiście jest znana powszechnie, nie bez powodu jako nasz magazyn żelaza, tak? To znaczy podwyższony poziom ferytyny zwyczajnie może nam pokazywać, że mamy zwiększoną ilość zmagazynowanego, nieaktywnego metabolicznie żelaza. Czy ono nie może być używane przynajmniej w żaden łatwy sposób, dopóki nie zostanie wyzwolone w różnego rodzaju reakcjach biochemicznych w organizmie. Oczywiście jest to prawda, natomiast ferytyna jest kolejnym z białek ostrej fazy. To znaczy, jeśli będą stany zapalne, to automatycznie poziom ferytyny będzie podwyższony. I gdzieś tam widziałem całe mnóstwo pytań. Miałem oczywiście cały tryptyk tak zwany o żelazie na kanale. Polecam przynajmniej pierwszy odcinek tego tryptyka, gdzie omawiałem całą gospodarkę w miarę szczegółową żelazem w organizmie. I tam sobie właśnie mówiliśmy, że oczywiście w momencie, w którym będzie dochodzić do przeładowania żelazem, będzie często tak, że będzie podwyższony poziom żelaza i tym samym oczywiście jeśli jest podwyższony poziom żelaza, jest to bardzo, bardzo negatywne z punktu widzenia dobrobytu czy zdrowia naszego organizmu i automatycznie ferytyna zaczyna być podwyższona, żeby wyłapywać te żelazo, bo właśnie niezwiązane żelazo jest bardzo, bardzo reaktywne, będzie prowadzić do powstawania różnego rodzaju reakcji prozapalnych. Natomiast pytania brzmiały, co jeśli moje żelazo jest na średnim poziomie albo nawet niskim poziomie, a ferytyna jest na wysokim? Więc jeśli twoja ferytyna właśnie jest na wysokim poziomie, a żelazo jest na poziomie normalnym, to jest jeden z takich potencjalnie naszych markerów, że mamy stany zapalne w organizmie po prostu i oczywiście ferytyna nie jest w stanie nam bezpośrednio powiedzieć, o jakich stanach zapalnych mówimy, natomiast mówi nam, że jeśli żelazo jest normalne, a ferytyna podwyższona, to najczęściej chodzi o stan zapalny, a nie jakikolwiek kłopot z żelazem. I właśnie niestety mogą to być infekcje zarówno bakteryjne, wirusowe, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, nadużywanie alkoholu we wszystkich tych przypadkach i jeszcze wielu, wielu innych poziom ferytyny będzie podwyższony. Także ferytynę właśnie możemy sobie traktować jako kolejny taki marker stanów zapalnych. I oczywiście taki trochę off-topic, ale mam nadzieję, że wielu osobom się przyda. W momencie, w którym zrobimy więcej badań, będziemy mieć często do czynienia z takim bardziej spójnym obrazem, tak? Czyli nawet jeśli wyjdziemy za takie typowe markery stanów zapalnych, jak chodzi właśnie o czyn Biernackiego, czy białko reaktywne P, czy CRP, w tym momencie właśnie będziemy widzieć, może właśnie powodem tego, czy mamy potwierdzeniem tego, że mamy duże stany zapalne, będzie podwyższenie ferytyny, może fibrynogenu i tak dalej. I oczywiście to nie jest tak, że zawsze wszystkie te markery, te białka ostrej fazy muszą być podwyższone jednocześnie. Może być tak, że fibrynogen będzie podwyższony, a ferytyna będzie długo na normalnym poziomie. Organizm niestety nie działa zawsze zero-jedynkowo. Cechuje jednak nas dosyć duża zmienność tak zwana osobnicza, tak? Czy jedna osoba zareaguje w ten sposób, druga osoba zareaguje w zupełnie inny sposób na dokładnie właśnie taką samą infekcję choćby, ale też oczywiście branie suplementów i tym podobne. Markerem numer 8 i 9 jednocześnie jest zonoina i kalprotektyna, markery, z którymi już mieliśmy do czynienia, omawiamy je w filmiku jak diagnozować choroby układu pokarmowego. Dla przypomnienia, zonoina jest markerem, który będzie pokazywać zwiększoną przepuszczalność jelit oraz stany zapalne, przede wszystkim jelita cienkiego. Z kolei kalprotektyna jest markerem, który będzie pokazywać różnego rodzaju choroby zapalne, przede wszystkim jelita grubego. Oczywiście mowa tu głównie o dwóch przypadkach: choroba śnieżskiego krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I też oczywiście można używać potencjalnie tego markeru jako jakiś nie najgorszy zamiennik kolonoskopii, jeśli jest właśnie jakieś przeciwwskazanie do jej wykonania. No jednak jest to badanie inwazyjne, a kalprotektyna tym badaniem inwazyjnym
nie jest. Więc to są takie markery, żeby nam powiedzieć, że coś potencjalnie dzieje się, jeśli chodzi o właśnie układ pokarmowy, szczególnie jeśli chodzi o jelita. Markerem numer 10 już chyba jest prokalcytonina. Kalcytonina w tej nazwie mam nadzieję, że coś mówi już niektórym osobom. Kalcytonina oczywiście jest hormonem, który będzie produkowany przez komórki C tarczycy i będzie to hormon regulujący gospodarkę wapniowo-fosforową przede wszystkim. Natomiast właśnie prokalcytonina jest prekursorem kalcytoniny. Ona zwyczajnie będzie występować na niskim poziomie, jeśli nic się nie dzieje. Natomiast różnego rodzaju komórki będą zwiększać produkcję prokalcytoniny w przypadku stanów zapalnych. Natomiast, no właśnie, to jest ciekawostka. Prokalcytonina przede wszystkim będzie zwiększona w przypadku infekcji bakteryjnych. Ten marker kosztuje 100 parędziesiąt złotych, nie wiem, chyba 130, 20, 40, coś w tej okolicy złoty. I on jest używany, właśnie, czy może być potencjalnie używany do rozróżniania infekcji wirusowych od bakteryjnych. Więc oczywiście może nam pomóc w rozróżnianiu tych infekcji, to jest po prostu zwykła statystyka, tak? Jeśli na przykład wiemy, że do mniej więcej 80-90% wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych to są infekcje wirusowe, to automatycznie przepisywanie z miejsca antybiotyków na takie infekcje absolutnie mija się z celem. Chyba że właśnie infekcja taka zaczyna trwać dłużej, zaczyna się zaostrzać, bla, bla, bla i tym podobne. Natomiast jednym z tych właśnie, oczywiście można to rozpoznawać po morfologii, ale o tym będzie inny odcinek, ale prokalcytonina też może nam pomóc w tym procesie, ponieważ właśnie prokalcytonina będzie podwyższona przede wszystkim w przypadku infekcji bakteryjnych, praktycznie nigdy nie jest podwyższona w przypadku infekcji wirusowych. Oczywiście też zawsze są jakieś czynniki zakłócające, w przypadku poparzeń może być prokalcytonina podwyższona, ale ogólnie przyjmuje się, że jeśli poziom prokalcytoniny wynosi do 1,1 nanograma na mililitr, to generalnie nic tam się specjalnie nie dzieje ze stanami zapalnymi, albo przynajmniej nie jest to właśnie jakaś infekcja bakteryjna. To znaczy, jeśli ewidentnie są jakieś symptomy, ale wychodzi niski poziom prokalcytoniny, prawdopodobnie nie jest to infekcja bakteryjna, tylko mamy do czynienia właśnie z wirusem. Wartości od 1,1 do 0,5 nanograma na mililitr możemy mówić o jakiejś infekcji czy stanie zapalnym, najczęściej powodowanym przez infekcję bakteryjną o niskim poziomie. No, potem będziemy mieć od 0,5 do 2. W tym przypadku będziemy mówić o stanach takich zapalnych średniego natężenia. Ponownie najczęściej z powodu infekcji bakteryjnej wartości powyżej 2 będą nam mówić raczej o systemowej, układowej infekcji bakteryjnej. Bardzo często właśnie może być to sepsa. Punkt numer 11 to poniekąd lustrzane odbicie prokalcytoniny, czyli neopteryna. I neopteryna oczywiście, jak wiele z tych markerów, ona ma różne funkcje, może służyć m.in. monitorowaniu stanów pacjentów nowotworowych. Jest dosyć ładna korelacja między stanem pacjenta, rozmiarem guza, jeśli mówimy o nowotworach ITY, a poziomem neopteryny. W niektórych chorobach autoimmunologicznych, jak właśnie choćby reumatoidalne zapalenie stawów, ale neopteryna, pomijając jeśli nie mamy do czynienia z tymi przypadkami, neopteryna generalnie jest podwyższona w przypadku infekcji wirusowych. Stąd, tak jak mówiłem, że jest to poniekąd lustrzane odbicie prokalcytoniny. Prokalcytonina, jeśli jest podwyższona, to najczęściej w przypadku infekcji bakteryjnych. Neopteryna jest podwyższona przeważnie w przypadku infekcji wirusowych, więc jeśli na przykład znowu mamy symptomy, natomiast neopteryna wychodzi na niskim poziomie albo wychodzi normalna, jest dosyć duża szansa, że będziemy mieć wtedy do czynienia właśnie z infekcją bakteryjną. Jeśli neopteryna jest podwyższona, jest duża szansa, że będziemy mieć potencjalnie do czynienia z infekcją wirusową, więc jest to kolejny taki fajny sposób rozróżniania tego. Minus jest taki, że neopteryna kosztuje w okolicy 200 zł, nawet w niektórych laboratoriach 200 parędziesiąt złotych, więc teoretycznie, jeśli już robi takie badanie, to prokalcytonina jednak wychodzi taniej a propos tego rozróżniania. Chyba że ktoś chce szaleć, to oczywiście można i neopterynę, i prokalcytoninę i też będzie ok. Na koniec poniekąd taka honorowa wzmianka, nazwijmy to. Jeśli chodzi o badanie stanów zapalnych, można sobie zrobić profil cytokin. Czy najczęściej trzeba, czy warto? Moim zdaniem nie. Tak jak mówiliśmy sobie, generalnie właśnie aktywizacja naszych białych krwinek, leukocytów będzie miała to do siebie, że będzie wyzwalała produkcję cytokin, a cytokiny z kolei będą sygnalizować choćby hepatocytom, żeby produkować białka ostrej fazy, więc generalnie to jest jakbyśmy mieli właśnie ten krok końcowy, czyli białka ostrej fazy i chcielibyśmy ten środkowy krok, czyli produkcję cytokin sobie monitorować. Raczej rzadko kiedy będzie miało to sens. Ten panel też kosztuje mniej więcej
300 zł, jak sprawdzałem na potrzeby filmiku w większości laboratoriów, więc czy warto to robić? Moim zdaniem nie, ale no właśnie, jest to też jakaś opcja. Tutaj będziemy mieli do czynienia oczywiście w zależności od pakietu, który sobie człowiek wykupi, badanie interleukiny między innymi 6, 8, 10, 12, właśnie ten czynnik martwicy nowotworów, TNF, alfa, interleukina 1 beta. Także też jest to potencjalnie opcja, natomiast bym powiedział absolutnie najmniej ciekawa z tych wszystkich. Na pewno są też w ogóle jakieś, białka amyloidu oczywiście ominąłem. Są jakieś inne też białka ostrej fazy, które pomijałem, natomiast po prostu, szczerze mówiąc, te wszystkie, które omówiłem, sobie będą najciekawsze z punktu widzenia nas, przeciętnych osób, które nie mają jakichś bardzo, bardzo specyficznych kłopotów. To teraz z mojej strony. Dzięki serdecznie jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie komentarze, pytania, anegdoty, obserwacje i tym podobne są oczywiście mile widziane. Polecam klasycznie a propos ogłoszeń moje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka, również takich martwych jak choćby łacina, samodzielnie, bez pomocy nauczycieli od A do Z, żeby przestać wydawać pieniądze non-stop na korepetytorów, szkoły językowe, różnego rodzaju programy, podręczniki i tym podobne. Kurs Experts Incubator, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej do naprawdę dziesiątków dziedzin, ponieważ są one omawiane w kursie, żeby uniezależnić się po prostu. Czy ktoś chce zmienić pracę, czy po prostu rozwijać, zdawać certyfikaty w obecnej. Można używać tego kursu dla maturzystów, czyli jeśli ktoś chce zdawać maturę, jak również studenci, naprawdę zastosowań jest mnóstwo. Jeśli ktoś lubi muzykę rockową, to 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu. Wszystkie badania, chociaż nie jestem pewien, czy tam będzie specjalnie ich dużo, będą, ponieważ to są takie ogólne markery, nie ma tutaj czego udowadniać, będą umieszczone w opisie. Również w opisie, jak się rozwinie, jest link do mojego newslettera. Jeśli się go kliknie, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei będę wysyłać artykuły właśnie na tematy powiązane z pamięcią, językami obcymi, czasami z interpretacją badań naukowych, jeśli kogoś to interesuje. Na koniec, jeśli kogoś ciekawi po prostu cała ta tona informacji, które wymieniałem tutaj w filmiku i chciałby je ściągnąć w łatwo dostępnej formie fiszek elektronicznych, to można to zrobić. Ta opcja jest dostępna dla patronów, a patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeszcze można sobie ściągnąć fiszki do tego filmiku, jak i ostatnich ponad 90. Można zapisać się oczywiście na patronat nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś po prostu chciałby sobie szybko uzyskać dostęp do takich rzeczy. Też jest to wsparcie dla kanału. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.